Cześć. Zdecydowałem się na publikację mojego wywiadu, który przeprowadziłem z księdzem Janem Pikulem w 2006 roku. I jak wszyscy wiedzą, albo większość z Was wie, ksiądz Jan Pikul niestety zmarł w 2021 roku. Od 2 lat chodzi mi po głowie myśl, aby opublikować tą rozmowę audio, którą nagrałem dawno temu, ale się ciągle wahałem. 2 lata temu rozesłałem ten wywiad do kilku kolegów z pytaniem, co o tym myślą, co o tym sądzą. Odzew był pozytywny, ale ja się ciągle wahałem. Zaraz opowiem dlaczego. Kilka miesięcy temu dowiedziałem się, że choruję na nowotwór, więc nie wiem, co ze mną będzie. Oczywiście mam ogromną nadzieję, że wyzdrowieję. Mam dla kogo żyć, mam po co żyć. Prawie wszystko mi się bardzo fajnie poukładało. Prócz zdrowia. Więc zdecydowanie nie chcę umierać w wieku lat 40. Ale nie wiem, co będzie. Więc pomyślałem, że przyszedł ten moment, że warto byłoby to puścić w świat i opublikować. Waham się dlatego, że ksiądz Jan Pikul nie wiedział o tym, że ja nagrywałem tę rozmowę. Nie powiedziałem mu o tym. Z 2 powodów. Po pierwsze, nie wiedziałem, że wypadałoby zapytać. W 2006 roku byłem młody, głupi i bardzo mocno narwany. Ci, co mnie wtedy znali, to wiedzą doskonale. Drugi powód był taki, że ta rozmowa nie miała być nigdy publikowana w formie audio. Nagrałem to po to, aby sobie na spokojnie przepisać to na tekst i opublikować na internecie w formie tekstowej. Tak też się stało. Wywiad został przepisany, wysłany do księdza Jana Pikula. On to zaakceptował. Powiedział, że nie ma uwag, można publikować, co wam zresztą pokazuję. No i tak wyglądał mój kontakt z tym zacnym człowiekiem. Ja pamiętam, że ja kilka razy z nim rozmawiałem, ale nagrana jest tylko ta jedyna rozmowa. Od razu uprzedzam, że ja wtedy byłem naprawdę pod wrażeniem tego człowieka. I zresztą będziecie słyszeć zaraz po moim głosie, że incydent kałowy u mnie wystąpił. Byłem niesamowicie podjarany tym faktem, że rozmawiam z księdzem Janem Pikulem, człowiekiem, legendą w polskim świecie amigowym. Udało mi się go odnaleźć po dosyć długich poszukiwaniach. Się okazało, taką ciekawostkę wam powiem, okazało się, że był jeszcze jeden ksiądz Jan Pikul, który zmarł chyba z 5 czy 6 lat przed rokiem 2007. Nie pamiętam dokładnie. Znalazłem zdjęcia z pogrzebu, znalazłem informację o tym, że umarł, ale się, że tak powiem, na szczęście, oczywiście to żadne szczęście, bo to zawsze szkoda, jak ktoś umiera, okazało się, że to nie był ten ksiądz Jan Pikul, którego ja szukałem. A sam ksiądz Jan Pikul wywiadu udzielić mi nie chciał. Powiem wam taką ciekawostkę fajną. Powiedział, że on jako osoba duchowna wywiadów udzielać nie może i musi mieć na to zgodę kogo to? Arcybiskupa diecezji rzeszowskiej. No, że ja wtedy byłem młody, głupi i narwany i nie było dla mnie rzeczy niemożliwych, to wziąłem telefon i zadzwoniłem do biskupa, żeby się umówić na audiencję. Wiecie o tym, że ja byłem wtedy zdecydowany naprawdę jechać do Rzeszowa gdzieś tam. Wtedy Rzeszów od Śląska to tam był hen daleko, drugi koniec świata. Ja byłem wtedy gotów się spakować i jechać pewnie motorowerem, rometem do Rzeszowa na audiencję i prosić arcybiskupa o zgodę na to, aby udzielił wywiadu. Masakra. Za dużo tam nie zdziałałem, bo rozmawiałem tam jakiś, nie wiem czy to był kleryk czy diakon, nie mam pojęcia. Jakiś młody chłopak, młodziutki, po głosie i nie bardzo umiał załapać, o co chodzi.
sterowniki, Amiga, polskie fonty, drukarki, ksiądz duchowny. Nie bardzo mu się to kleiło. Za wiele tam nie zdziałałem. Ja nie mam dlatego pojęcia, czy ta rozmowa dotarła jakoś do księdza Jana Pikula, czy on po prostu zmienił zdanie. Za którymś tam razem, jak dzwoniłem do księdza, to on w końcu się zgodził, żeby porozmawiać. Ja już nie umiem sobie dokładnie przypomnieć szczegółów, jak to wyglądało. Będę za chwilę przeglądał te stare maile. Pokażę je w podglądzie, żebyście widzieli. Ostatecznie w każdym bądź razie on się zgodził na publikację tego materiału. Później była chyba jeszcze jedna rozmowa i ona została opublikowana w formie takiego dłuższego komentarza. W każdym bądź razie ksiądz Jan Pikul się bardzo ciepło wyrażał o amigowcach, z takim sentymentem można powiedzieć. No i powstał fajny materiał. Zasadniczo byłem bardzo zadowolony z tego wywiadu. Jeden z niewielu, który mi się tak naprawdę udał. No ale podkreślam jeszcze raz to, że to, co wam za chwilę pokażę, niestety ksiądz Jan Pikul nie wiedział o tym, że nagrywam. Tak więc jeśli ktoś chce się na mnie wyżyć albo mnie zjechać za to w komentarzach, nie widzę problemu. Sypię głowę popiołem. Miłego odsłuchiwania. Proszę. Szczęść Boże, Benedykt Dziubałtowski z tej strony. Czy księdza proboszcza zastałem? Tak jest. Jestem. A, jest ksiądz. Możemy w takim razie porozmawiać? No możemy, jeżeli coś potrzeba. Przy czym no to nie jest wywiad. Nie wywiad. Ale chciałem zapytać, dlaczego ksiądz proboszcz się tak bardzo broni przed tym wywiadem? Dlatego, że ja udzielam wywiadu z różnych racji. Znaczy, bo to jest tylko właściwie dla amigowców. To amigowcy będą czytać, nie? Którzy pamiętają księdza, bądź nie pamiętają z tych dawnych, dobrych czasów. A to ci starsi może pamiętają coś niecoś. Znaczy, ja jeszcze byłem trochę za młody, żeby to pamiętać, ale No ja od swego czasu otrzymywałem dość dużo listów od amigowców, bo to kupowali drukarki, coraz to nowsze jakieś różne i trzeba było te sterowniki wymyślać. Kiedy ksiądz zaczął pisać sterowniki? Mnie to trudno powiedzieć. No jak się Amiga pokazała, ja byłem no ja wiem, czy jednym z pierwszych, może nie całkiem jednym z pierwszych, ale dość dawno. W każdym razie rozpoczynałem. To musiałbym gdzieś odszukać dopiero, który to mógł być rok. Mi się zdaje, że 80 któryś, ale nie powiem na pewno. A w jakim języku ksiądz pisał te sterowniki? To jest pytanie. Zasadniczo assembler i tylko assembler, tylko że no to ja właściwie nie pisałem sterowników od zera, tylko ja te istniejące systemowe Tak? taką metodą troszkę krakerską rozpracowywałem i wymieniałem tam pewne funkcje w nich. Rzadko mi się zdarzało, żeby tak coś więcej od nowa pisać, na przykład funkcję do druku graficznego, to tylko w sterowniku do mojej drukarki tam robiłem nową, może tam jeszcze do dwóch jakichś innych. To była taka Epsonka, jakaś atramentówka, bo ponieważ ta, która była w systemie, dawała niższą rozdzielczość niż moja drukarka mogła z siebie wydobyć. I to przerabiałem. A tak to w gruncie rzeczy przerabiałem tylko właśnie drukarki na polskie znaki. W różny sposób. Bardzo często przez ładowanie do drukarki takich znaków definiowalnych przez użytkownika i wykorzystywanie bez tam jakiegoś polskiego EPROM-u. A ile w sumie ksiądz napisał sterowników? Oczywiście nie pytam o dokładną ilość, ale to się liczy w dziesiątkach, setkach, tysiącach? Nie, to dziesiątki może najwyżej. Dziesiątki? Jeżeli, bo to niektóre takie dla bardzo rzadkich drukarek to tam nie były nigdy publikowane. Wychodziły takie dyskietki z tymi sterownikami. To tym się zajmowała firma, która wtedy chyba była wydawcą tego magazynu Amiga, co Marek Pampów był redaktorem naczelnym. I on mi zaproponował, że oni będą wydawać ewentualnie te dyskietki przez jakiś czas, a później to była chyba taka firma, jakaś spółka Lupus. Oni później zaprzestali finansowania tego magazynu Amiga czy wydawania
Marek Pampuk to było zrobił na własną rękę, żeby kontynuować jeszcze wychodzenie tego magazynu. Sam został wydawcą tego i oni równocześnie wtedy czy wcześniej troszkę przestali te dyskietki też publikować. To tam były jako darmowe oprogramowanie po prostu to tam za dyskietki coś tam symboliczna jakaś opłata była. Ja przez pewien czas miałem z tego bardzo niewielkie dochody, ale takie symboliczne tam mi przysyłał pan Marek Pampuk właśnie za to, że publikowane to były te sterowniki, ale były w zasadzie bezpłatne. I tam był komplet do tych najważniejszych drukarek, to było chyba kilkanaście tych sterowników najwyżej w sumie. A w sumie to pewnie kilkadziesiąt było, jakby tak wszystkie wersje zebrać i to, co tam robiłem czasem za jakichś takich nietypowych drukarek. Najczęściej korespondencyjnie, więc to było nieraz sporo korespondencji, zanim taki sterownik powstał, bo gość mi musiał drukarkę testować i ja musiałem mu wysyłać jakieś tam programiki, żeby przetestować, jak ona się zachowuje, żeby później nie było tego, że nie działa sterownik. Ja pamiętam taki artykuł z magazynu Amiga, on się chyba dotyczył drukarki LC20, właśnie z nią były spore problemy. I ksiądz na łamach tego magazynu opisywał ten sposób. Doczytałem to po prostu jako tam 11-12-letni człowiek. Ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnie nawet tych symboli. Ja już nie pamiętam, czy to z 20 były, czy z jakąś późniejszą, bo wiem, że taka drukarka wyszła, która miała bodajże polskie znaki w jakimś tam standardzie pecetowskim, ale nie było do niej instrukcji w ogóle, nie było sterownika takiego, bo te wcześniejsze drukarki Star, LC10, LC20, LC20 to chyba do nich jeszcze należała, to były drukarki, gdzie była dokładna instrukcja i były opisane rozkazy, te komendy escape drukarki. One były w instrukcjach opisane, można było z nich skorzystać. A którąś taką drukarkę wypuścili, która nie miała możliwości przełączania jakimiś tam switchami tych tablic kodowych, tylko programowo. Kody były nieopublikowane i był tylko sterownik do PC-ta. Amigowcy strasznie się na nią obrazili. No i później pamiętam, że ja to uruchamiałem gdzieś pod jakimś emulatorem PC-ta, ten sterownik, żeby z niego wyciągnąć te kody, co on wysyła do drukarki, żeby podstawić polską stronę. I zrobiłem taki sterownik, który przy pierwszym uruchamianiu wysyłał te kody, żeby ustawić odpowiednią drukarkę, a później już nie musiał tego wysyłać, bo już działał. No właśnie to był ten artykuł, który czytałem przed laty. To możliwe, że o to chodziło. Bo LC20 to była bodajże 24-igłowa drukarka i ja tam do niej robiłem sterowniki tylko chyba wykorzystując te strony kodowe. Nie robiłem tych definiowalnych znaków, bo to było za dużo tych igieł, żeby się bawić. Do 9-igłowych robiłem do kilku typów te definiowalne znaki. Tak, żeby drukarka nie miała polskich znaków zainstalowanych, a drukowała. Z Amigą specjalnie nie. No cóż, pozazdrościć talentu po prostu. Kiedy się ksiądz zaczął interesować programowaniem? W zasadzie od zawsze. To znaczy, jak to było? Pierwszy to był taki kalkulator programowalny. Mój brat, młodszy rok, on się tym zainteresował, on to kupił. To wtedy trzeba było sprowadzać z USA. Nie było takie proste. Dolary też zdobyć nie było takie proste, a nie był taki tani. I to był Texas Instruments tej firmy, TI-59, taki model. On miał możliwość programowania i miał takie paski magnetyczne, na których można było programy zapisywać, nie trzeba było ich tracić po wyłączeniu. Ja do dzisiaj mam ten kalkulator, on działa, chociaż klawiatura może wysiadła, już ją naprawiałem, tak trochę nieudolnie, bo jej się uczciwie naprawić nie da, trzeba by nową płytkę. Także do dzisiaj ten kalkulator gdzieś u mnie jeszcze leży. Oczywiście to nie był komputer, to był kalkulator, więc on miał wyświetlacz tylko cyfrowy. Ja na niego zrobiłem parę takich matematycznych programów, tam na rozwiązywanie równań wielomianowych, innych, także na te przeróżne tam interpolacje, aproksymacje i tym podobne rzeczy. Te programy do dzisiaj gdzieś tam mam i czasami jak mi coś potrzeba, a na czym innym nie umiem policzyć, to na tym liczę jeszcze. Taki kalkulatorek. A później to był Sinclair, ten pierwszy, właściwie to był drugi chyba ich komputer, taki ZX81 bodajże.
bo był taki 80 chyba i 81. To miało 16 kilobajtów pamięci po rozszerzeniu, a taką przystawkę trzeba było do niego podłączać, która się ciągle nie kontaktowała i zawieszał się. A wewnętrzny miał 1 kilobajt pamięci. Klawiaturę taką foliową to był poprzednik Spectrum. To Spectrum przy nim to była Lux Torpeda. Potem miałem Spectrum. Na Spectrum to się nawet dość interesowałem takimi nietypowymi językami programowania, jak na przykład Prolog. Tak szczerze powiedziawszy, to dzisiaj jak chcę coś w Prologu zrobić, to włączam nie PC-ta i nie jakiś tam C Prolog, tylko właśnie ten ZX Prolog ze Spectrum jeszcze, to był przeniesiony z systemu operacyjnego CP/M. I na emulatorze Spectrum. Bardzo mi się podoba, chociaż jest dość taki toporny w obsłudze. Wiadomo. Ale składnia mi się bardziej podoba niż tych prologów marsylijskich i edynburskich. To są takie wersje. Na PC te edynburskie najłatwiej dostać. Ja niektóre programy prologów swoje przetłumaczyłem później na ten edynburski prolog, ale do dzisiaj czasem emulator Spectrum włączam. A potem była Amiga, ja ją kupiłem w Niemczech i zaraz w Niemczech, bo byłem tam chyba 4 tygodnie, miałem ten komputer u siebie, zacząłem dochodzić, jak zrobić polskie znaki. I już mi coś wtedy udało. Już coś zacząłem rozszyfrowywać, tylko mi brakowało wszystkiego, nie było nic, no zupełnie, ani wiadomości o assemblerze, ani o tym wewnętrznym systemie operacyjnym MIGI, o tych bibliotekach systemowych, nic nie miałem, kompletnie nic. I pierwsze osiągnięcia to miałem właśnie takie drogą kontemplacji ekranu, niczego więcej. Fonty, no to robiłem taki był edytorek w systemie fontów, a mapy klawiatury to drogą kontemplacji ekranu doszedłem do wniosku mniej więcej, jak są zbudowane te pliki ładowalne, a więc programy między innymi. I dość dużo rozszyfrowałem prawie wszystko z tych plików, tylko drogą kontemplacji ekranu. I robiłem nawet nie w assemblerze, tylko w kodzie maszynowym, w jakimś takim hex edytorze na ekranie mapy klawiatury pierwsze. A później sterowniki drukarek, no to już umiałem zassemblować sterownik, już tam pisałem w assemblerze te fragmenty kodu. Tak to wyglądało. Kiedy się dla księdza skończyła epoka Amigi? A nie tak dawno temu. Ja mam drugiego PC-ta w tej chwili. No, konieczność mnie zmusiła do tego, no coraz było trudniej, bo jakieś programy na Amigę, to się prawie nie rozwijało. Ja miałem taki jak on się tam nazywał, Final Writer, coś takiego. Taki był edytor tekstu, ja nie umiem angielskiego niestety. Tylko coś po niemiecku. Jaka to była Amiga ta ostatnia? Ostatnia 1200. Ja miałem 500 i potem 1200 i tyle. No miałem do niej twardy dysk 170 megabajtów. Zastanawiałem się, czy 40 nie kupować, ale mnie namówili na większy. No to co to jest dzisiaj? Do dzisiaj ja ją mam zresztą, tą 1200, przy czym ten dysk twardy mi się skasował. Takie nieszczęście się stało, mianowicie ja go tutaj do PC-ta podłączyłem, bo chciałem z niego przenieść zawartość na emulator PC-ta. No i tak znalazłem w końcu z biedy jakiś taki PC-towski program, który umiał ten dysk amigowski odczytać do pliku i ten emulator PC-ta ruszył z tym dyskiem amigowskim w formie pliku. Emulator, no raczej Amigi na PC-cie. Natomiast amigowski dysk uległ przy tym uszkodzeniu, chociaż ja mu nie kazałem nic na nim zapisywać, tak że w Amidze wszystko chodzić. I podejmowałem kilka prób przeniesienia z powrotem na ten amigowski dysk sektor po sektorze tego, co mam odczytane i mam z pamięci PC-ta. Jak tak zapiszę, to niestety on pod Amigą nie chodzi. Jak go sformatuję pod Amigą, chodzi. Nie wiem, co mu zrobić, nie udało mi się tego rozszyfrować. Co mu zrobić, żeby on ruszył z powrotem pod Amigą. Na razie mam Amigę wyczyszczoną pamięć, a na emulatorze PC-ta mam moje dawne programy wszystkie zainstalowane. A czy orientuje się ksiądz w nowościach amigowych? Mam na myśli Amigi One, Pegasosy, karty Turbo Dragon? Nic, kompletnie. Ja skończyłem karierę wtedy, listy się przestały do mnie przychodzić zupełnie, więc się przestano interesować tymi sterownikami. Już nawet jak te lokale.pl wprowadzono, to ja już też w tym praktycznie udziału nie brałem. Chociaż tam ktoś, kto je zaczął tworzyć, do mnie pisał, czy może moje sterowniki umieścić.
ale później już nie brałem w tym udziału zupełnie. Także praktycznie skończyłem, nikt się więcej o Amigę nie pytał, no i do dzisiaj miałem spokój z Amigą. się pojawił, powiem, zwariowany młody człowiek, który postanowił odnaleźć Chociaż szczerze się przyznam, że na Amidze jeszcze dzisiaj potrafię więcej zrobić jak na PC, gdy chodzi o jakieś programowanie, bo tam na PC tam coś sobie w Pascalu, jakieś programiki napisałem małe, ale na przykład do Assemblera na PC nie znam. Mhm. A amigowskiego, no zapomniałem trochę, jeszcze mi sobie przypomnę. No zachęcam gorąco, bo to jest w końcu nasz ulubiony komputer, prawda? Oczywiście na procesor Motorola, bo tych takich tam RISC-ów i tych to już nie znam. No tak, są teraz procesory PowerPC, a w tych nowszych Amigach G4, które dochodzą nawet do 1 GHz w chwili obecnej. No dzieje się w każdym bądź razie w tym amigowym świadku. Parę dni temu był opublikowany wywiad z panem Markiem Pompuchem, który udało mu się przeprowadzić. No niestety nie jest to w chwili obecnej tak rozmowna osoba jak ksiądz proboszcz. Ale udało się porozmawiać, porozmawialiśmy, no i wywiad się ukazał. On był bardzo zaangażowany w tą Amigę i on Chyba za to bardzo. pismo wydawał tak potem nawet wbrew logice, bo już mało było chętnych za kupowanie za bardzo. Nie wiem, czy nie zbankrutował przez to. W każdym razie ja tam byłem jakiś czas współpracownikiem redakcji, no ale później tą współpracę zerwałem. Jednostronnie jak się zaczęła pojawiać w magazynie Amiga informacja na temat jakiejś tam pornografii komputerowej. Ja na znak protestu zerwałem wtedy współpracę z redakcją. I tak się skończyło. Także Może- przez jakiś czas on mnie tam drukował jako współpracownika redakcji. Ja tam, oprócz tego, że coś pisałem o tych swoich sterownikach parę razy, to tam tłumaczyłem chyba z niemieckiego jakieś artykuły. O Areksie między innymi jakieś takie, ale nie znałem tam specjalnie tego tematu, to tak na potrzeby tego tłumaczenia to tam poznawałem trochę ten program. Bo od księdza sterowniki także się ukazały w takim całkiem niezłym polskim edytorze tekstu AmiText. Ten Amitex, tak, on się pojawił wtedy mniej więcej jak ja jeszcze miałem Amigę. Oni nawet przysłali tutaj jakąś wersję taką tego programu za to, że tam też sterowniki umieścili. A przypominam sobie, tak. Tam była możliwość klasyfikowania tych sekwencji anti, prostów, klawiatury, tylko formatowania tekstu. Tak mi się wydaje. Proszę księdza, chciałem zapytać, czy nie wyklucza ksiądz na przykład napisania jeszcze czegoś w assemblerze na Amigę? Może jakieś gry, programu? To teraz trzeba by pod nowe procesory, ja się na tym nie orientuję. Ja większość programów nie pisałem, znaczy ja próbowałem tam coś programowania w innych językach, programowania na Amigę, ale te rzeczy takie systemowe to robiłem głównie w Assemblerze. Gier nie pisałem, bo to było dużo zabawy z pisaniem gier. Trzeba było świetnie znać system operacyjny. Ja miałem później książki, także ja tam po prostu tyle czasu spędziłem przed ekranem, żeby rozszyfrować niektóre rzeczy i doszedłem do wniosku, że mimo, że to drogie, to sobie w końcu kupię i kupiłem w Niemczech najpierw takie jakieś niemieckie książki, które były pewne punkty małe wyjaśnione, a później ten komplet książek takich opublikowanych po angielsku przez Commodora, gdzie był ROM Amigi opisany i tylko to miałem do wersji 1.3 zdaje się, do 2.0 już nie miałem. Do wersji 1.3 miałem tylko te książki. To z nich korzystałem. Ksiądz odwiedza polski portal amigowy? No bardzo rzadko, kiedyś tutaj gdzieś wszedłem na to i nawet w tej chwili mam otwartej to chyba to. Bo Jest tak tam. właśnie licząc, że pan zadzwoni za chwilę, przyszedłem z kościoła i zdążyłem otworzyć ten portal. Gdzieś go tu znalazłem, przypuszczam, że ten. To jest to www.pta.pl? Tak. To jest to. I tu widzę wywiad z Markiem Pompuchem, coś, ale nie zdążyłem się przyglądać temu nawet, bo pan zadzwonił. Zachęcam do lektury. Jest tam dużo amigowców. Pisałem właśnie o tym, że udało mi się nawet księdza od proboszcza odnaleźć. No i ludzie są... No stare dzieje, ja już dużo zapomniałem z tamtych czasów. Teraz No, ale jednak nie bardzo rozmawiamy. jest czas. Ja na PC wszystkie moje osiągnięcia na razie to napisałem taki programik dla krótkofalowców do obliczania
tych alokatora współrzędnych geograficznych odległości między stacjami azymutu. I napisałem to tak kiedyś na prośbę tutaj właściwie kogoś z mojej rodziny, taki do nauki tabliczki mnożenia dla małego dzieciaka. Po prostu tabliczkę mnożenia i się można tym bawić. Ale to na PC-ta. To jedyne dwa moje osiągnięcia. Mój brat coś więcej na PC-ta napisał. To na przykład taką wyszukiwarkę do tekstu Pisma Świętego. To parę jeszcze innych. Proszę księdza, bo ja niestety muszę kończyć. Czy ja bym mógł jeszcze kiedyś zadzwonić i porozmawiać? No proszę bardzo. A czy- Wieczorami, jestem najczęściej wieczorami. W tej chwili to w zimie, to w okresie zimowym to mniej więcej po 6 godzinie, tak mi poprzednie. Jakby mnie nie było w której dzień, to znaczy, że mnie nie będzie już raczej. Dobrze, proszę księdza, bardzo przepraszam, już muszę znikać. Jeszcze raz dziękuję i z Bogiem. Z Panem Bogiem ja w tej chwili biegam na pole, wyciągam teleskop i nastawiam na księżyc, bo miałem zrobić pewne próby.